Cześć! Jak wiecie, na co dzień nie jeżdżę elektrycznym rowerem miejskim, ale często dostaję pytania od znajomych czy od rodziny, jakiego elektryka wybrać. Wybór jest naprawdę ogromny i zwykle sprowadza się do tego, że będzie to albo jakiś tańszy rower elektryczny z łańcuchem, albo używany z paskiem. No i wtedy zwykle polecam Tenways'a, czyli tak naprawdę połączenie ognia i wody w tym wypadku, bo jest to elektryczny rower miejski z paskiem za przyzwoite pieniądze. Dotychczas nie miałem jeszcze okazji nim pojeździć i była to tylko teoria, a dzisiaj wreszcie mogę go przetestować i sprawdzić, czy w praktyce też będzie dobre. Tenways to holenderska firma, która powstała w 2001 roku jako startup i wystartowała z bardzo lekkim elektrykiem CGO 600, który waży około 14 kg. Natomiast później pojawił się tam też chiński kapitał, który bardzo tą firmę rozwinął. Obecnie mają już kilka modeli, ale rowery nadal projektowane są w Holandii, natomiast też słyszałem, że chyba niektóre powstają na przykład na Litwie. Tenways CGO 800S został mi udostępniony do testu przez sklep Velopolis w Poznaniu, gdzie możecie takie rowery zobaczyć, przejechać się, zobaczyć też inne modele. Teraz pokrótce opowiem Wam o wyposażeniu tego roweru. Opony to 700 na 48 mm, więc bardzo grube. To jest CST, czyli Chengshung Tire, ale wyglądają całkiem solidnie. Obręcze niestety nie wiadomo jakie tutaj są. Są to aluminiowe obręcze. Mają bardzo dużą ilość szprych, więc myślę, że będą dosyć solidne. Producent tutaj nie podaje szczegółów. Jeżeli chodzi o napęd, tutaj nie ma piasty wielobiegowej, nie ma żadnej przekładni, jest tylko silnik firmy Miwais o mocy 40 Nm i 250 W. Jest też pasek zębaty, jest to pasek Gatesa CDN. Jest tutaj też taki tenwaysowski, oryginalny sposób naciągania tego paska, to znaczy tu są dwie śruby, na których przesuwają się tutaj takie wewnętrzne haki. Z drugiej strony wygląda to tak samo. No ja nie jestem fanem tego rozwiązania, uważam, że mimośrodowy support jest pewniejszy, ale no tutaj z tego co słyszałem nie ma żadnych reklamacji, więc być może ten autorski system Tenwaysa też się fajnie sprawdza. Jest tutaj oczywiście rozpinana rama, żeby założyć pasek. No i jest ogromna zębatka z przodu, moim zdaniem trochę za duża, bo to wyjściowe przełożenie jest po prostu dosyć twarde. Rower ma pełne aluminiowe błotniki z przodu i z tyłu, które są naprawdę mega solidne. Jest też oświetlenie z kierunkowskazami, ale jest to dosyć niestety słabe. W dzień tego praktycznie w ogóle nie widać, w nocy też nie zwraca to jakoś bardzo uwagi, więc jest to troszkę taki bajer. Jeżeli chodzi o siodło, to tutaj jest Selle Royal Essenza Plus, całkiem szerokie, całkiem wygodne, niestety bez jakiegoś większego wycięcia, ale na krótsze trasy myślę, że będzie ok. W zestawie jest też solidna nóżka. Tu jeszcze jedna ciekawostka, gdybyście kupowali ten rower przez internet na stronie Tenwaysa, a nie w sklepie stacjonarnym, to tam często jest taka promocja, że błotniki i nóżka jest jakby za darmo dodawana do roweru. Znaczy praktycznie nie widziałem, żeby nie było tej promocji, więc można uznać, że rower ma to od razu w standardzie. No ale warto na to zwrócić uwagę, żeby też nie kupić takiego golasa. Aluminiowa rama, tutaj jest jeden rozmiar, za to są 4 kolory do wyboru. Wygładzane spawy, to jest super tutaj wykonane, naprawdę nie wiem jak oni to zrobili, ale praktycznie z daleka rower w ogóle nie wygląda na metalowy. W ramie ukryta jest bateria 374 Wh, która wystarcza teoretycznie maksymalnie na 100 km. Z drugiej strony jest też port ładowania baterii, więc nie trzeba jej zdejmować z roweru, można ją ładować za pomocą dołączonej ładowarki także na rowerze. Z przodu jest zwykła piasta z szybko zamykaczem, hydrauliczne hamulce Tektro, widelec Santura, podstawowy model, który niestety dosyć łatwo łapie luzy. Rower ma niecałe 300 km, a tutaj już jest spory luz, ale jest to tak naprawdę cecha wszystkich takich tańszych amortyzatorów. Z przodu oświetlenie nie wiadomo jakie, z odcięciem. No jest dosyć słaba ta lampka, ale dobrze, że ma to odcięcie.
Rama ma pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów. Jeżeli zastanawiacie się, jak mocowane jest tylne koło, to tutaj są standardowe śruby na klucz 15. Jest to, można powiedzieć, sztywna oś, no ale to są po prostu takie metalowe nakrętki, podobnie jak w piastach wielobiegowych jest to rozwiązane. Silnik jest bardzo mały, wygląda tak naprawdę jak piasta wielobiegowa, więc z daleka nie widać, że jest to elektryk. Nawet ta rama też nie jest jakaś bardzo gruba i tej baterii też tak z daleka wcale nie widać. Nie wiem tylko, jak wygląda zdejmowanie tylnego koła, no bo wiadomo, odkręcamy te śruby, ale jest tu kabel do silnika, więc pytanie, czy da się to tak łatwo rozłączyć, no ale jest to też rower miejski. Z założenia raczej nie będziecie tego robili sami, czy gdzieś w trasie. Poza tym są tutaj też takie dosyć konkretne te opony z wkładką antyprzebiciową, więc raczej nie będzie to problem. Jeżeli chodzi o kokpit, to są tutaj takie skórzane rączki, całkiem wygodne. Z lewej strony sterowanie trybami wspomagania oraz funkcjami takimi podstawowymi, które wyświetlają się na ekranie. Niestety ten wyświetlacz w słońcu nie jest jakiś super czytelny. Rower ma niecałe 300 km, on już jest dosyć porysowany, więc myślę, że dobrze byłoby tutaj od razu coś sobie na niego nakleić, jakąś szybkę ochronną. Z prawej strony jest dzwonek, sterowanie kierunkowskazami, włączenie świateł i wyłączenie roweru. Co ciekawe, jest tutaj też PIN, żeby włączyć ten rower, więc jest to jakieś zabezpieczenie już pierwsze takie antykradzieżowe, fajna sprawa. Dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kokpit, jest też to, że te kable są tutaj bardzo zgrabnie pochowane. Jeździłem już różnymi elektrykami, zwykle jest to jakaś tam plątanina kabli, mniejsza czy większa. Tutaj tego praktycznie z punktu widzenia rowerzysty nie widać w czasie jazdy, bo tutaj są takie otwory w kierownicy i te kable po prostu wchodzą od dołu w taki sposób, że jest to wszystko w miarę fajnie pochowane i tutaj przy tych sterownikach i tutaj przy mostku super rozwiązanie. Waga tego roweru to według producenta 19 kg bez wyposażenia dodatkowego w postaci błotników, bagażnika i nóżki i 23 kg w takiej wersji kompletnej, jak widzicie teraz. Z jednej strony jest to sporo, ale w porównaniu do innych rowerów elektrycznych, które mają na przykład przekładnię wielobiegową, amortyzowaną sztycę i tego typu rzeczy, jest to sporo mniej. Rize Millery, które ostatnio widzieliście na moim kanale, ważyły w okolicach 30 kg, więc jest to już naprawdę odczuwalna różnica, zwłaszcza gdy ten rower gdzieś trzeba przenieść, wsadzić do samochodu, albo nawet w trakcie jazdy czuć, że po prostu trochę łatwiej się nim manewruje. Cena tego roweru to między 8200 a 8500 zł, zależnie od sklepu i od tego, czy kupujecie go przez internet, czy w sklepie stacjonarnym. W porównaniu do Rize Millera, którego widzieliście tutaj jakiś czas temu, za prawie 50 000 zł, no jest to, można powiedzieć, super okazja, ale nawet w porównaniu do rowerów takich bardziej popularnych, typu jakichś Batawusów, czy Cube'ów elektrycznych, czy jakiegoś Crossa, cena jest naprawdę atrakcyjna, jak na rower z paskiem, tak ładnie wykonany, z pełnym wyposażeniem. Uważam, że naprawdę to jest super okazja i szczerze mówiąc wolałbym kupić chyba taki rower nowy, niż szukać jakiejś bardziej znanej marki, ale wtedy już kupować rower używany. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda aplikacja do obsługi tego roweru. Można sobie tutaj wyszukać jakąś trasę, wybrać ulubione. On chyba bazuje na mapach Google'a, mi się wydaje. Można wejść sobie w rower i tutaj zobaczyć też na bieżąco, jak zmienia się zasięg w zależności od wybranego trybu. Niestety nie ma tego na tym wyświetlaczu centralnym. Można sobie wejść w szczegóły jazdy, można sobie tutaj ustawić automatyczne zapisywanie trasy, można sobie sprawdzić dystans całkowity, można ostatnią trasę zobaczyć, można wejść w funkcję aplikacji. I tutaj wszystko jest fajnie, tak dosyć ładnie graficznie przedstawione. Można sobie wejść też w instrukcję dla danego modelu. Więc jest tutaj parę takich fajnych opcji. Używałem teraz tej nawigacji. Wtedy musi być jakby włączony telefon sparowany z rowerem. No działa to, powiedzmy, w miarę fajnie na telefonie, natomiast na wyświetlaczu roweru no widać tylko takie strzałki, że na przykład trzeba skręcić w prawo za 300 metrów, ta odległość się zmniejsza, potem pokazuje, że prosto.
mapa się tam nie wyświetla, nie ma też żadnych komunikatów głosowych, więc no łatwo przejechać jakieś skrzyżowanie. No, czy jest to jakieś bardzo przydatne? No wydaje mi się, że jest to trochę taki bajer. Gdyby był większy wyświetlacz, to już byłaby to inna sprawa. Tutaj też jest ciekawa rzecz, bo on pokazuje, że można sobie sprawdzić na przykład położenie roweru, ustawić sobie jakąś bezpieczną strefę i tak dalej, ale sam rower, z tego co wyczytałem i sprawdziłem, nie ma tutaj żadnego nadajnika GPS, więc jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo kradzieżowe, że gdzieś ten rower Wam odjedzie bez Waszej wiedzy, no to już niestety go nie sprawdzicie. To działa jedynie, jeżeli jest połączenie z telefonem i rower jest włączony, więc tak naprawdę no, jeżeli wejdziecie do sklepu, no to może wyskoczy Wam jakieś powiadomienie, że on Wam odjeżdża, ale to też no, jest bardzo ograniczony zasięg tego Bluetootha, więc nie jest to jakieś bardzo przydatne. Więc jakie są moje wrażenia z jazdy tym rowerem? Przede wszystkim jest niesamowicie wygodny. Tutaj to jest sprawa i opon, i widelca amortyzowanego, i geometrii. Jeździ się w takiej zupełnie wyprostowanej pozycji. Kierownica jest w formie takiej jaskółki trochę, więc naprawdę siedzi się tutaj wygodnie. Na takie krótkie trasy to jest no, super relaksująca jazda. Poza tym rower jest mega cichy. No to, że jest pasek, to wiadomo, że on jest niesłyszalny, ale jeździłem już na różnych silnikach i Boscha, i Yamahy i zawsze było słychać ten motor, a tutaj praktycznie w ogóle go nie słychać. Może minimalnie przy ruszaniu, jak jeszcze nie ma szumu wiatru, ale tak naprawdę no jest to zupełnie bezgłośne. Trzecia sprawa to jest waga. Ten rower, przez to, że jest trochę lżejszy niż takie zwykłe elektryki, jakieś 5 kg, no, jest odczuwalnie łatwiejszy w jakimś takim manewrowaniu czy przy zatrzymywaniu, nie przeważa go. Dałem go osobie, która jeździ na co dzień na takim ciężkim elektryku, około 30 kg i powiedziała, że czuje zdecydowanie dużą różnicę, że tym jest po prostu tak jakoś łatwiej skręcać, manewrować, jest to odczuwalne. Co ciekawe, ten zasięg tutaj jest całkiem niezły. Co prawda jeżdżę w trybie wspomagania tym pierwszym, najsłabszym, ale on i tak jest już wystarczający. No i zrobiłem 40 km ponad i mam nadal pół baterii, więc myślę, że spokojnie te 80 km dałoby się tu zrobić. Mam też włączone światła i rower jest połączony Bluetoothem z telefonem. No ale są też idealne warunki jak dla baterii, bo jest około 20, między 20-25 stopni. Nie ma jakiegoś silnego wiatru, więc to też tutaj sprzyja temu zasięgowi. No niemniej jednak uważam, że to jest zupełnie wystarczający zasięg do tego typu roweru, bo tutaj też jest kwestia taka, że ta wyprostowana pozycja powoduje, że no, to nie jest dobry rower na jakieś długie trasy, cały ciężar ciała spoczywa na siodełku, więc no już trochę zaczynam odczuwać siedzenie, więc myślę, że tak do 50-60 km to jest ok, ale na dłuższe trasy no to już może być niewygodnie z kolei, przez tą właśnie sylwetkę wyprostowaną. Ale żeby nie było tak różowo, są tutaj też dwie rzeczy, które mi się tak średnio podobają. To znaczy uważam, że przełożenie wyjściowe to tutaj jest za wysokie, za twarde. Ta przednia zębatka jest bardzo duża i to powoduje, że gdy wyłączymy wspomaganie albo gdy chcemy gdzieś podjechać pod większą stromiznę, no czuć, że tutaj jest ciężko ten rower poruszyć, po prostu ono jest zbyt wysokie. To tak naprawdę optymalną kadencję tutaj się osiąga przy prędkości maksymalnej typu 25-26 km na godzinę i to też nie jest jakoś dużo obrotów, podejrzewam, że to jest, nie wiem, 60-70 może na minutę. Więc ja wolałbym tutaj widzieć o rozmiar albo nawet o 2 rozmiary mniejszą przednią zębatkę, dlatego że gdy wyczerpie się bateria, byłoby łatwiej. Na podjazdach można byłoby też rowerowi trochę bardziej pomóc nogami, nie spoczywałby cały ciężar tutaj na silniku, więc zasięg by się też wydłużył. No i też byłby trochę bardziej dynamiczny. Oczywiście tutaj fajnie to chodzi, te 40 Nm daje radę. Rower
fajnie przyspiesza i czuć to przyspieszenie, ale no po prostu można byłoby też więcej trochę samemu zdziałać, gdyby to przełożenie główne było niższe. Jeszcze dwie moje obserwacje odnośnie tego, że ten rower nie ma skrzyni biegów, nie ma piasty wielobiegowej. Wbrew moim obawom to w zupełności wystarcza na jakieś takie umiarkowane podjazdy. Rower zupełnie spokojnie jedzie. Dopiero jak pojechałem na najbardziej znany mi podjazd w Poznaniu, gdzie rzeczywiście ciężko już jest podjechać nawet na lekkim rowerze z dużym zakresem przełożeń, no to tam się męczył, jechałem jakieś 10 na godzinę i też musiałem już z całej siły pedałować, żeby on jechał. Ale to jest już ekstremalny przypadek. W większości przypadków wydaje mi się, że to zupełnie wystarczy, a plusem tego jest to, że po pierwsze oczywiście jest mniejsza waga, ale jest też prostsza jazda. To bardzo upraszcza jazdę dla kogoś, kto nie jest jakimś rowerowym maniakiem, nie będzie tymi przełożeniami sobie tam żonglował. To po prostu ułatwia sprawę, nie trzeba o tych biegach pamiętać, zawsze jest jeden ten sam bieg, po prostu się jedzie. Jest to, myślę, duży plus. Uprzedzając tutaj hejterskie komentarze, jeśli chodzi o rowery elektryczne, tak sobie przemyślałem ten temat i powiem Wam, że jest 5, że tak powiem, zastosowań, w których elektryki się naprawdę super spisują. Pierwsze to jest dla kogoś, kto dojeżdża do pracy i nie chce przyjeżdżać mokry albo przebierać się, brać prysznic jak dojedzie. Taki elektryk pozwala też trochę już pokręcić nogami, rozruszać się rano, ale dojechać względnie suchym. Natomiast na powrocie można sobie wspomaganie zredukować albo w ogóle wyłączyć, pojechać jakąś dłuższą trasą i zrobić sobie fajny trening, jak już możemy przejechać brudni i umęczeni. To jest super sprawa i szczerze mówiąc ja sam myślę, żeby kiedyś sobie takiego elektryka na dojazdy do pracy kupić. Nie wiem czy konkretnie tego, ja bardziej bym poszedł w coś lżejszego, takiego bardziej jak rower urban, no ale tak czy siak to jest plus elektryka. Druga rzecz i drugie takie zastosowanie to jest wtedy, gdy mamy do czynienia z osobą, która no nie ma takiej super kondycji, a chce jeździć z kimś, kto ma dobrą kondycję. To jest na przykład przypadek mojej mamy, która jeżdżąc z moim tatą no zawsze była trochę tym wymęczona, no bo ona jechała w swoim tempie, ale była presja, żeby jechała szybciej, natomiast tata się męczył również, bo jechał znacznie wolniej niż by mógł. Po kupnie elektryka ten problem się rozwiązał, no bo teraz mama nie ma presji, że musi jakoś szybciej jechać, bo jedzie w swoim tempie, a i tak to jest już tempo wystarczające, bo te rowery mogą spokojnie jechać równo 25 na godzinę, 26. Tata jest zadowolony, bo nie musi czekać i się wlec. Więc tak naprawdę no, rozwiązanie idealne, a gdy jest silny wiatr, to nawet można za takim elektrykiem sobie wsiąść na koło i też jest to jakaś tam pomoc i wartość dodana. Trzeci przypadek to jest dla osób, które po prostu mają jakieś, no powiedzmy schorzenia, czy kontuzje, czy są już w podeszłym wieku i nie są w stanie jeździć na zwykłym rowerze, bo każdy podjazd byłby dla nich męką, albo po prostu nawet nie mogłyby go robić, bo ze względu na to, że na przykład miały operację kolana i nie mogą go obciążać. To jest naprawdę wiele takich przypadków, a elektryk pozwala takim osobom jeździć i nie wyklucza ich z jazdy na rowerze i to jest super. Albo pozwala powrócić do sprawności właśnie po jakimś wypadku czy kontuzji, więc to też jest naprawdę świetna rzecz. Czwarte zastosowanie takiego elektryka i czwarty przykład, gdzie on jest przydatny, to wtedy, gdy mamy do czynienia z kimś, kto jest po prostu wygodny. No bo jest wiele osób, które nie lubi się męczyć, no powiedzmy sobie to szczerze, nie każdy lubi się spocić, spachać, zmęczyć, ale gdy mają elektryka, który pomoże im na jakichś podjazdach, który sprawi, że po prostu sobie będą jechały bez wkładania jakiegoś większego wysiłku, gdy zawieje, czy będzie pod górę, no to taki elektryk też zachęca je do jazdy i gdyby nie to, że są takie rowery, to prawdopodobnie w ogóle by nie jeździła, a tak jeżdżą, zawsze się trochę rozruszają, może im się to trochę spodoba, się w to wkręcą i zaczną więcej jeździć, albo zrezygnują z elektryka po jakimś czasie, kupią sobie gravela, bo stwierdzą, że ten wysiłek to jednak daje trochę przyjemności i to nie jest takie straszne, można się zmęczyć, więc to też jest super sprawa pod kątem takiej popularyzacji rowerów. No i piąty przypadek, gdzie elektryczny rower jest fajną rzeczą,
To jest już dosyć specyficzny przykład, to znaczy wtedy, gdy na przykład chcemy jeździć rowerem trójkołowym. Na przykład ja mam taką wizję, żeby kiedyś pojechać trajką na Nordkapp, przejechać całą Norwegię. I wiem, że jazda trajką z obciążeniem jeszcze w górzystym terenie to jest, no jest to ciężki kawał chleba. Jechałem już tak przez Niemcy, Danię, Szwecję, gdzie mimo, że nie było jakichś wielkich podjazdów, to moja średnia prędkość była dużo niższa niż na zwykłym rowerze trekkingowym. I w takich specyficznych zastosowaniach uważam, że silnik elektryczny i wspomaganie też jest fajny, no bo po pierwsze pozwala jakby zrównać tę jazdę takim rowerem z rowerem trekkingowym pod kątem wkładanego wysiłku i robienia jakichś podobnych przebiegów, a poza tym można też zrobić dłuższe wyprawy. Na przykład ja sobie policzyłem, że gdybym jechał zwykłym rowerem na taką wyprawę przez Norwegię, no to potrzebowałbym pewnie z 1,5 miesiąca. A jeżeli wezmę do tego na przykład trajkę ze wspomaganiem i zdjętą blokadą, no czyli już musi mieć tam tą tablicę rejestracyjną i coś, ale ona wyciąga 45 km na godzinę. Wtedy mogę sobie robić dystanse dzienne spokojnie po 150-200 km. I ja też pokonam tą trasę, spełnię swoje rowerowe marzenie, ale zajmie mi to na przykład 3 tygodnie. Więc uważam, że oczywiście nie musi być trajka, może jest rower dwukołowy, taki jakiś na przykład z 2 bateriami. Po prostu możecie mieć większy zasięg i do takich wypraw rowerowych, gdzie macie ograniczony czas, a większość z nas ma ograniczony czas, no to ten rower pozwala Wam po prostu zobaczyć więcej w podobnym czasie, przejechać większy dystans. Więc to jest takich 5 przypadków, 5 przykładów, dlaczego elektryki są fajne, dlaczego popularyzują rowery, dlaczego pomagają wielu osobom się poruszać. Więc ja uważam, że to jest naprawdę super rozwiązanie, super, że takie rowery są produkowane. Zresztą tu przykłady z Europy Zachodniej pokazują, że będzie tego więcej, bo tam już taki ten rynek, jeśli dobrze pamiętam, to już nawet połowa, ponad połowa sprzedawanych obecnie rowerów to są elektryki. No nas też to dotrze i nie ma się co na to obrażać. Podsumowując, rower bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No mimo tych paru tutaj niedociągnięć, typu właśnie za twarde przełożenie, czy mało czytelny trochę ekran w słońcu, czy niezbyt mocne oświetlenie, ale jako całokształt w swojej klasie jest to naprawdę świetna propozycja. Myślę, że tak jak polecałem go, że tak powiem, patrząc tylko na dane techniczne i w teorii, tak teraz już po praktycznym teście nadal mogę go polecać. Rewelacyjny rower, super. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!